mnie w kostki, no to jest niepoważny kot, no kurczę, ja się go wychowa. Hi, welcome to my Christmas vlog. Just kidding, this is even, like, this is empty. I was too lazy to make some chocolate, so it's just an accessory. So it looks nice with the thumbnail. Should I have a nice thumbnail right now? What's up? This video is gonna be in Polish. I know some of you are sick and tired of me using a language that you do not sue me. No, please don't. But you can switch the subtitles on and that should be a sufficient help. Before I spit more saliva down my chin, let's jump into it. Cześć! Witam Was w niepokazywanym wcześniej zakątku mojego pokoju. To jest ogólnie to miejsce, w którym psuję sobie kręgosłup, bo tutaj siedzę z moim komputerem, a nie powinnam. I właśnie z tego powodu bolą mnie teraz plecy. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żebym Wam opowiedziała o tym, w jaki sposób powstawała moja książka. Dlatego, że dużo z Was się pytało o różne szczegóły, pytało się jak to było, jak to wyglądało, więc pokrótce Wam to opiszę. Cały proces od początku do końca. W sumie już to robiłam w filmiku, w którym opowiadałam o tym, co się działo. O, co to jest? Ale zrobię to jeszcze raz. Może jeszcze o tym nie wiecie, ale czasem jak człowiek nagrywa filmik, to po prostu cały czas jest głodny. I ja wtedy zamiast myśleć o tym, co powinnam powiedzieć, to myślę o pizzy, więc od samego początku. Jest jesień 2017 roku i mam bardzo dużo czasu. Właśnie skończyłam studia w Szkocji i nie wiem za bardzo, co z tym dalej zrobić. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, żeby po prostu zacząć jakąś własną działalność, żeby coś tam zacząć, nie wiem, sprzedawać na internecie. Zaczęłam myśleć nad własnym w ogóle sklepem internetowym i jak zaczęłam wymyślać te wszystkie produkty, które bym tam sprzedawała, to miało być coś na zasadzie jakichś takich rzeczy do robienia kostiumów, jakieś rzeczy do szycia i tak dalej, to stwierdziłam, że w sumie fajne by były też jakieś rzeczy w PDF-ie na przykład, albo jakieś, nie wiem, przedruki starych magazynów, albo coś takiego i zaczęłam się zastanawiać, że w sumie mogłabym nawet coś napisać własnego i właśnie wrzucić to na taki sklep, nawet w formie PDF-u, jakiś e-book albo coś w tym stylu. Ale nie wiedziałam o czym, bo tak na początku sobie myślałam, no dobra, no to opiszę, nie wiem, modę XIX-wieczną, ale to jest taki temat dość szeroki i szkoda by się było trochę męczyć, żeby to potem tylko gdzieś wylądowało i nikt i tak by się tym nie zajmował i nie mogłam się jakby tak na niczym skupić tak naprawdę. Potem myślałam, że skupię się na tych opowiadaniach, które są zamieszczane w polskich magazynach XIX-wiecznych, bo zaczęłam tego więcej czytać i te opowiadania są czasem naprawdę przesłodkie i stwierdziłam, że może zrobię po prostu taką kumulację tych opowiadań i na przykład do tego jakieś ryciny z opisem albo coś w tym stylu. No nie wiem, no jakoś tak kombinowałam, ale skończyło się tak, że nic z tego nie wyszło. Ja się dalej jakby tym sklepem jakoś tam zajmowałam, powiedzmy, coś tam chciałam zrobić. No i później pod koniec lutego wypuściłam ten filmik o polskich kobietach. No i tak się złożyło, że ten filmik obejrzało dużo ludzi, w tym obejrzały go osoby z wydawnictwa Znak. Więc wtedy to był jakiś taki tydzień albo półtora tygodnia, kiedy ja codziennie dostawałam maile takie, że siedziałam czasem przez 10 minut i się na to patrzyłam, bo nie mogłam uwierzyć po prostu, jakie instytucje i jakie osoby do mnie piszą. I to były czasem maile z gratulacjami, czasem maile z jakimiś propozycjami. No ale dostałam taki właśnie bardzo tajemniczy mail od wydawnictwa Znak, że no mają dla mnie jakąś propozycję, ale chcieliby o tym porozmawiać na spotkaniu. No i ja od razu sobie pomyślałam, ale by było super, jakby to była książka. no więc poszłam na to spotkanie. I panie na tym spotkaniu powiedziały mi, że bo one wydają taką książkę i zastanawiały się, czy nie zrobiłabym filmiku promocyjnego. No i ja od razu tam siadłam i tak, okej. No i później właśnie zaczęły się dopytywać, czy myślałam o napisaniu czegoś swojego i ja tak powiedziałam, że no myślałam sobie nad czymś, ale nie wiem do końca nawet o czym. W sumie to wszystko jest takie ciężkie do sprecyzowania i tak dalej. No i tak powoli zaczęłam jarzyć, zaczęłam jakby czaić, że to była taka troszkę, to był taki przedsionek tej całej propozycji, ten filmik promocyjny, którego w końcu nie zrobiłam. A tak naprawdę chodzi o to, że mają pomysł właśnie na to, żeby coś razem zrobić. Na tamtym etapie jeszcze właśnie to było niejasne dość, co to właściwie będzie, o czym, w jakiej formie i tak dalej. Spotkaliśmy się kolejny raz kilka tygodni później. No i jakoś tak powoli zaczęłyśmy ustalać, co to by właściwie miało być i dlaczego. No i stwierdziłyśmy, że rzeczywiście ten wiek XX jest taki bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ten przekrój tej mody, to po pierwsze. A po drugie, że właśnie ludziom się spodobał ten aspekt polski, że
że w tym filmiku było właśnie o tym, jak to wyglądało w Polsce, więc stwierdziliśmy, że w sumie jeśli by przekuć ten filmik w książkę, która by się skupiała może na troszkę innym przekroju, bo na XX wieku, a nie na tam 1910 do 2010, no to by mogło wyjść rzeczywiście coś fajnego. I zaczęliśmy wtedy też coraz więcej wymyślać takich szczegółów, które później ja już dopracowywałam sama. To znaczy rzeczywiście miałam wolną rękę, jeśli chodzi o to, jak to miało wszystko wyglądać. Właśnie wymyśliłam, że skoro tak to się podobało w tym filmiku, to zrobię też w książce takie stylizacje, że spróbuję odtworzyć jakieś tam sylwetki i tak dalej. I tak samo też z jakimiś takimi wstawkami, które się tam powtarzają, typu moda ślubna, ikony mody i tak dalej. To było wszystko jakby to i ja już sobie mogłam tam robić co chcę. Więc jeśli o to chodzi, to naprawdę mogłam się wyżyć. I później troszkę trwało jeszcze, zanim zaczęłam pisać, bo stwierdziłam, że muszę najpierw jednak się dokształcić. Trudno mi było znaleźć źródła na temat na przykład lat 90. w Polsce, bo to jest taka dekada bardzo świeża. Najpierw zbierałam informacje, to znaczy znalazłam wszystkie książki, jakie mogłam znaleźć poświęcone polskiej modzie i okresowi, który by mnie interesował. Część przeczytałam w bibliotece, część sobie po prostu zamówiłam, część pożyczyłam i miałam taki piękny stosik w pokoju. Plus magazyny. Magazyny się fajnie przeglądało, ale często tam w artykułach były bardzo ciekawe właśnie informacje na temat tego, co noszono albo jak noszono. Sporo tych magazynów też po prostu przeczytałam. Przynajmniej te działy modowe, jeśli chodzi na przykład o przekrój, a jeśli chodzi o magazyny modowe, to każdą praktycznie tam rubryczkę się starałam jakoś tam doczytać, więc tego było dość sporo. A jednocześnie, ponieważ wiedziałam, że mam mało czasu, to powoli już zaczynałam pisać wtedy. To znaczy szukałam tych informacji, ale o samym początku XX wieku już zaczynałam pisać bez researchu specjalnego, bo to jednak jest jeszcze okres, którym się zajmuję już dłużej. Więc stwierdziłam, że to co wiem, to spróbuję spisać. I później po prostu to jakoś rozszerzę. No i okazało się, że to był bardzo dobry pomysł, bo nie miałam aż tyle czasu, ile myślałam, że mam. Więc okazało się nagle, że muszę jednocześnie robić research i jednocześnie pisać. Więc jednocześnie, na przykład pamiętam, że jednocześnie robiłam research o latach 70. i pisałam rozdział o latach 70. Siadywałam w bibliotekach całymi dniami, siedziałam w kawiarniach i wyłapywałam jakieś takie informacje, które by mi się w jakiś sposób potem przydały, które jakoś dobrze coś opisywały i tak dalej. Co też zauważyłam w trakcie robienia tego, to jest, że niestety dużo tych informacji się powtarza, a nie zawsze są prawidłowe. I to na przykład było tak, że w kilku źródłach się powtarzała informacja o tym, że w Polsce czegoś tam nie było, a później w czasopismach odkrywałam, że było jednak. To znaczy, że w jednym z tych źródeł po prostu ktoś tak napisał i później to się tam powtarzało no jedno od drugiego. Zresztą no ja robiłam to samo oczywiście, w sensie przeczytałam te wszystkie książki i dużo informacji z tych książek, które przeczytałam, też się znajduje w mojej, to znaczy faktycznie to jest jakaś wiedza, która tam krąży po tych pozycjach. Nie popełniłam plagiatu. Tego nie chciałam powiedzieć. Oglądałam zdjęcia, byłam bardzo wyczulona, nadal jestem trochę wyczulona na zdjęcia właśnie z Polski z XX wieku, jeśli gdzieś się pojawiały przypadkowo, albo nie wiem, w jakimś albumie, albo w jakiejś właśnie książce nagle była jakaś fotografia, albo gdzieś mi tam mignęła na internecie, to szybko to zapisywałam. Miałam taki spamowy folder na komputerze, gdzie to wszystko tam trzymałam, bo nigdy nie wiedziałam, czy mi się coś nie przyda potem do zilustrowania. No i pisanie. Ogólnie było tak, że miałam taką zamierzoną konkretną ilość stron, żeby jakoś to w ogóle uporządkować i starałam się, żeby te rozdziały były w miarę równe, ale okazało się szybko, że one no, nie będą równe, że niektóre są dłuższe od pozostałych. I samo pisanie ustaliłam sobie taki minimum dzienne, które muszę napisać i robiłam tak, że jeśli nie napisałam któregoś dnia, to mi przychodziło na następny dzień, więc miałam wtedy 2 razy więcej roboty. Ale to też było takie trochę dziwne, bo znaczy pewnie to pamiętacie, jeśli kiedykolwiek pisaliście pracę licencjacką albo magisterską, bo to było w sumie podobne uczucie, że czasem po prostu no nie siądzie. No będziesz przy tym biurku cały dzień i napiszesz pół strony, a czasem się obudzisz rano, czujesz, że to jest dobry dzień i napiszesz 20. I miałam tak na przykład chyba z 20-leciem, że siadłam po prostu na kanapie i miałam tam dzienny minimum chyba 2 albo 3 strony, a napisałam wtedy jakieś 15, pamiętam. I to było takie, aha, okej, spoko, no czyli się da. Więc też w sumie to zależy od humoru i w ogóle od wszystkiego. Najpierw miałam taki plan, żeby większość uszyć sama. Życie szybko zweryfikowało mi ten pomysł i okazało się po prostu, że no nie ma w ogóle najmniejszej szansy, żebym zdążyła to zrobić sama. Więc stwierdziłam, że ograniczę się do takich rzeczy, których na pewno nie będę w stanie kupić albo które po prostu no tak się zdarzy, że nie zdobędę. W końcu wyszło tak, że uszyłam suknię secesyjną, czyli tą żółtą, która jest na okładce.
Uszyłam spodnie z lat 20., te bryczesy. Uszyłam w latach 50. tą prostszą sukienkę. W latach 60. tych późniejszych uszyłam taką mini w kratkę. I później uszyłam jeszcze spódnice bananowe. I w sumie tyle z tych rzeczy, które sama zrobiłam. Głównie dlatego, że resztę po prostu znalazłam. Albo no takie rzeczy jak, nie wiem, kostium idealnie skrojony z lat 40., to nie było w ogóle szansy, żebym ja się podjęła tego sama. A tak, uszyłam jeszcze spódnicę 1910, taką średnio udaną, ale powiedzmy, że miała być prościutka, no i jest prościutka. Ale jakoś tak cudem wszystko się na ostatnią chwilę potem złożyło w całość, mimo że dzień wcześniej jeszcze, dzień przed zdjęciami jeszcze szyłam tą secesyjną suknię. Jeszcze jeździłam, pamiętam, po biżuterię. Właśnie pożyczałam jakieś rzeczy i w ogóle chciałam do domu jakoś wieczorem i jeszcze zszywałam suknię, no, ale zdążyłam. No i właśnie pod koniec sierpnia zrobiliśmy zdjęcia. No i udało nam się przewieźć jakoś tam. Natomiast problemem tej sesji było to, że myśmy miały mało czasu, miałyśmy jeden dzień i naprawdę czasem było tak, że ja wybiegałam szybko ze studia, biegłam do przebieralni i jedną ręką tutaj zdejmowałam spódnicę, a drugą sobie taplałam pudrem po twarzy, bo stwierdziłam oczywiście, że sama będę robić makijaż i fryzurę do każdej stylizacji. I z perspektywy czasu uważam, że to był dobry wybór, bo nie mówię, że jestem jakimś ekspertem od fryzur historycznych czy coś, ale jestem dobra w oszukiwaniu i udawaniu, że jakaś fryzura jest historyczna, chociaż tak naprawdę nie jest, więc jeśli masz 5 minut na to, żeby zrobić fryzurę na 1918 rok, to lepiej, żebyś nie był profesjonalnym fryzjerem, bo dostaniesz załamania nerwowego. Ale cała sesja oprócz tej presji czasowej oczywiście była bardzo fajna i też dogadałam się z Agą Rzymek, która robiła zdjęcia, że będziemy starały się odtwarzać pozy z danej epoki, z danej dekady do każdej stylizacji, więc tuż przed każdą stylizacją szukałam jakichś takich zdjęć albo rysunków z magazynów, które mogłabym odtworzyć i starać się jakoś nawiązać do tego, jak to tam wyglądało. No takim premium przykładem jest moja noga w latach 80., nie wiem, czy ktoś już widział, o ta nóżka. Bo właśnie zauważyliśmy, że w tych magazynach modowych, w ogóle na zdjęciach jakichś takich modowych z lat 80. ta nóżka się pojawia często. No i po zdjęciach było właśnie jeszcze wyszukiwanie tych ilustracji. I tak całkiem szczerze, jak zobaczyłam plik książki złamanej tam w PDF-ie, to dopiero wtedy to jakby wszystko tak się złożyło w całość, bo wcześniej jednak to wyglądało tak, że ja pisałam ten tekst i potem był taki nawias kwadratowy i w tym nawiasie było napisane: tu będzie ilustracja, jakaś tam podpis, pani w kapeluszu 1907. O ile to jakoś pomagało oczywiście później w ustaleniu, jak to ma wyglądać, no to nie najlepiej to się czytało po prostu, bo bardzo to jest przyjemne, no. Nie żebym się chwaliła własną książką, ale czasem sobie siadam i po prostu się na nią gapię, bo tak. No i w sumie tyle. Swoją drogą, czy tylko ja wącham książki, bo nowe książki mają to do siebie, że albo pachną takim tuszem drukarskim tak ładnie, albo śmierdzą serem. Nie wiem, czy zauważyliście. Ta książka pachnie tuszem, więc kolejna rzecz na plus. Wspomnijcie o tym w swojej recenzji. Polskie piękno nie pachnie serem. Z takim wnioskiem zapraszam Was, tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do kupna książeczki. I przypominam, że jak jesteście za granicą, Polacy też i ludzie za granicą też, którzy czytają właśnie to z napisów, bo nie wiedzą, co mówię, to możecie zamawiać też książkę przez stronę, którą Wam podam w linku i do końca grudnia macie darmową przesyłkę, więc należy korzystać. Jeśli nie na prezent jako na święta, bo pewnie już Wam nie zdąży przyjść, to może być na prezent na Sylwestra, bo dlaczego nie dawać sobie prezentów na Nowy Rok? Nie no, te światełka są bez sensu, to wygląda jakoś tak. Dzięki za oglądanie. Wesołych świąt.